Za tymi drzwiami czeka osoba, która obok naszej matki jest aktualnie dla nas najobrzydliwszą na świecie. Ten człowiek, który zniewolił niegdyś Jill i który jakieś straszne rzeczy robi tam, w kapliczce tutaj, w oddechu smoka, władca Żelaznego Królestwa. Jill chce się na nim zemścić, pomóżmy jej w tym. Wchodzimy! Co za paskudztwa się tutaj dzieją? Wiedziałem. Rytuał ze składaniem ofiar z naznaczonych. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster, and my soul is stained black. Though not by ether, but by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me! Kill them. Now! Right! Josh! A to co jest?
Przebudź się! Ifrit! Potrzebuję twojej pomocy! Why? Why can't I do it? No to biada nam. Ale może Jill sobie sama poradzi? Please, just once. No chodź. She won't be able to hold that lava back forever. We better make this quick. No przynajmniej troszeczkę jej dopomożemy. Ona walczy tutaj swoją walkę. I radzi sobie całkiem dobrze. Ta gra daje nam sceny walki troszeczkę w stylu Xenoblade Chronicles. Co prawda nie aż tak napakowane akcją i... No, muzyka też mniej szaleje podczas walki, jest inna. Mniej epicka, ale bardzo, przytłaczająca, pasująca do walki. Ale czym on jest? Płynny płomień to nie jest żaden dominant. To nie jest żaden summon, którego znam. To jest coś innego, ktoś zupełnie inny. Ale cóż, załatwmy go, tego gnoja. Czas, by Jill miała swoje odkupienie i tego złego człowieka. Czas się pozbyć. To nie tak, że ona tylko chce zemsty. Ona wie, że jest zły człowiek, który robi tak okropne rzeczy i trzeba się go pozbyć. To co to jest? Jakiś zły papież? Coś takiego? On jest bardziej duchowym władcą, który kieruje wiarę tego narodu niż ich królem czy coś. No to jest... Jak to się mówiło na takich ludzi? Nie przychodzi mi do polskiej... Nie przychodzi mi polskie słowo do głowy. Profeta? O, prophet byłoby po angielsku i po niemiecku. Dobra, czas się znów zmienić. Ifrit jeszcze nie chce nas wspomagać. Ej, ale widzieliście? Josh tu jest. Co on tutaj wyprawia? Nie wiem, ta scena nie wyglądała, jakby pomagał tym ludziom. Bo co on? Zablokował bramę? Ale jak już uciekli, czy także nie mogli uciec? Nie wiem, dlaczego miałby Joshua teraz nagle przestać pomagać ludziom niewinnym. Więc nie ma to dla mnie sensu i myślę, że źle zinterpretowałem to, co tam się działo. Ale jednak, troszeczkę dziwne to się wydawało. Kto wie, czy Ultima powoli go... nie bierze kontroli nad nim, albo czy... on nie uważa tej nacji za jakąś złą, czy jest jakoś fanatycznie nastawiony? Całkiem to możliwe wszystko. Jestem ciekaw, czy będzie zaraz przemiana jeszcze w Ifrita, bo w końcu jest to... duża walka. Chyba pora na to, żeby się tym razem zamienić. Damn it. All right. I won't take long. Dzięki. Dało nam jeszcze szansę troszeczkę się z nim pobawić. I powoli też zrozumiałem nowy wygląd Shivy. Że ona ma po prostu przypominać bardzo swoją ludzką wersję, Jill. Jeśli o to chodzi, naprawdę bardzo fajny wygląd. Lubię aktualny wygląd Shivy. I szczególnie na scenach. O Boże, to takie fajne ataki, fajnie się prezentuje. I aktorka głosowa Jill, angielska, już wcześniej zauważyłem, że się nieźle spisuje, ale jeszcze jej nie miałem okazji pochwalić. O, patrzcie, teraz jest na 4 nogach. Świetna, tak samo jak aktor głosowy Clive'a. Wyśmienicie gra. I to właśnie w takim momencie jak ten bardzo dobrze można było wyczuć, bo właśnie w chwilach, gdy aktor musi grać głosem, gdzie musi krzyczeć i nie sprawić, że będzie to robiło żałosne wrażenie, krzyczenie i zachowanie
atmosfery przy krzyczeniu, że nie wydaje się to być dziwne, tylko jest wiarygodne. To jest Liga Mistrzów i świetnie jej to wyszło. Pokazanie wystarczająco emocji w głosie, wczucie się w to. Bardzo fajna scena. Mamy niewiele protagonistów w tej grze, ale gra za to się na nich bardzo koncentruje. No to co, w sumie aktualnie mamy Clive'a, Jill i Joshua. Tylko że Joshua nie jest z nami w drużynie i raczej nie dojdzie do drużyny. Tak jak w Final Fantasy VIII mieliśmy czasem do Laguny przełączenie, że graliśmy tak jakby też poboczną historię. To właśnie coś podobnego mamy tutaj, tylko że my Joshuą nie gramy. Raz z nim graliśmy, tak, może jeszcze natrafi się pora, że nim zagramy, ale no nigdy nie jesteśmy razem, tylko przeżywamy dwie różne perspektywy, tylko tutaj, które dzieją się w tym samym czasie, a nie w różnych czasach. No, jest to fajne. Kolego! Czas to zakończyć! Dobra, może jednak powinienem uciekać. No i zmarnowałem teraz, bo niepotrzebnie uciekłem. Ty chcesz wyglądać coraz bardziej jak Ifrit, co? Rażący wiwern. Czym on w ogóle jest, że tak potrafi zmieniać formę cały czas? To nie jest żaden dominant, to musi być jakaś święta energia, czy coś takiego, że inna niż u naznaczonych. Że albo korzysta z tej samej mocy, co Eteru, co naznaczeni, tylko przy nim myśli, że ja mam tą moc, żeby oczyścić świat. Ja nie muszę zostać poświęcony, bo ten skurwiel tu dzieci, dla których Jill poświęcała się i robiła te wszystkie morderstwa i te złe rzeczy dla niego, on jej tak pod koniec zabijał tutaj w rytuale, no bo trzeba się pozbyć, trzeba oczyścić świat od tych brudasów, jak on by to nie nazwał, co on przed chwilą powiedział. Abominacjami nazwał. Nie no, abominacją miał raczej na myśli Jill, jako dominanta. Ale w każdym razie paskudny gość. Zakończmy to! Feniks to zakończy. Nie no, musiałem jeszcze uderzyć pod koniec raz. Ale przynajmniej pierwsza faza załatwiona. I za chwilę jeszcze matczynny kryształ. Nie zapominajmy, że tam też będzie walka. Ostatnio wbijam tak jeden poziom na odcinek, co? Świetna robota, Shiva! Miałaś swoją zemstę. O nie, zapomniałem, że zamiany fajkonów szkodzą gospodarzowi. I'm going to finish this, Clive. Jill, nie. Nie zostawię cię tu. Idziesz z nami. Nie? Zostaw to. Use this. A, okej. No dobra. Numer 2. Po tylu latach. Are you watching, Sid? You're one step closer to freedom. Ty jeszcze żyjesz? Crystal. What did you do to it? Oh, we destroyed it. What? But
Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. Ojcze? May the blessing of the crystals go with you. To był jej ojciec? It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Co jest? O nie! Mówiłem, że wszystko będzie się rozpadało. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Znów ten znak. Damn it. We need to leave. Agreed. Joshua? Czy to znowu ktoś inny? Miał długie włosy, a ciężko rozpoznać, czy to ktoś inny. Wygląda jak Josh. Przynajmniej trochę osób dało radę się ewakuować. Ci, którzy mieli wystarczająco oleju w głowie. I kept my promise, and now you keep yours. Dziedzictwo. Tymczasem... Joshua? Kryształowy szlak. Czekaj, czyli to był ktoś inny w tym kapturze jednak. Jest jeszcze inna osoba zakapturzona. Nie porąbało mi się. This way, Your Grace. To nie Joshua był tą osobą, którą widzieliśmy przy zwidach. I też nie Ultima. To kto? Czekaj, to ta dziewczynka, co sprzedawała You're bleeding. medycynę w Dalmeki. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure... For a moment there, I felt my brother's presence. You did. I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dalmekian levies,
and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbrec? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbrec included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. No to dowiedzieliśmy się, gdzie zmierza Joshua. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ze spotkania z księciem cesarstwa. Tymczasem... Randela, Republika Dalmeki, Ministerstwo Prawa. Army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sanbrec need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island
to its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Cesarzowa! Is that the Emperor's? Co ty knujesz, Hugo? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Co tu się do diabła wyprawia? Teraz totalnie nie wiem, w którym kierunku to zmierza. The looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. On wie? Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. On celuje w Jill. And all for the love of a common whore. Ty jesteś dziwką? Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. Co za szmata. I ma małego synka do manipulowania. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sanbreque. And when your father goes to meet great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Soon. A co z aktualnym księciem cesarskim? Twój mały Olivier ma zostać cesarzem? Co z dominantem Bahamuta? Ale kurde, muszę przyznać, Hugo zrobił na mnie wielkie wrażenie. She's been in there for hours. Something must be wrong. Po burzy. Jest przed burzą. Ten Hugo nie jest tylko zwykłym gburem, mięśniakiem. To był potężny ruch z przyprowadzeniem
cesarzowej, ale kompletnie mi rozwaliło w głowie. Myślałem, że wiem, co on knuje. Myślałem, że przez to, że jest tak budowany nam, już kilka razy widzieliśmy go w scenie, że to niemożliwe, że będzie naszym następnym wrogiem. Że gotują go sobie gdzieś na koniec, może nawet finalny boss z tych dominantowych bossów, przed ultimą jeszcze, czy kto tam jeszcze niespodzianie może się okaże być bossem. Ale teraz, kiedy cesarzowa jest z nim, w sojuszu jakimś, nie jestem pewny, czego nie spotkamy szybciej. Myślałem, że będzie teraz jakimś końcowym bossem i że teraz pójdziemy najpierw do cesarzowej, a później jeszcze Bahamut i Odin nam się gdzieś tam przez palce wedrą i dopiero pod koniec do Hugo pójdziemy, mimo że jest cały czas budowany, jakbyśmy niedługo mieli do niego iść, ale jest dlatego tak budowany, bo jest większym przeciwnikiem dla nas. Teraz, kiedy wiemy, że jest sprytnym lisem, mimo bycia kupą mięsa, tym bardziej to potwierdza mnie, ale może jednak wcześniej z nim się spotkamy i on chce załatwić Jill. Chyba że źle zrozumiałem to, co powiedział, że my odebraliśmy mu ukochaną i teraz on chce nam odebrać ukochaną, tak to zrozumiałem, ale może chodziło mu o to, że chce, byśmy my poczuli to samo, czyli śmierć, to co poczuła Benedykta. I problem tutaj się rodzi taki, że no my jesteśmy Seedem i on teraz nie ma pojęcia o tym Seedzie, który naprawdę zabił Benedyktę, myśli, że my jesteśmy Seedem, a my mamy z nim konflikt, bo on, no, zabił naszych przyjaciół i dlatego my, jako nowy Seed, mamy do niego konflikt. Nie ma mowy, byśmy się pogodzili, nawet gdyśmy nieporozumienie to z świata rozwiązali. Byśmy się tego nieporozumienia pozbyli. Ale Boże, wow, to jest niezłe. Nie spodziewałem się, że gra aż tak pójdzie w kierunku, którego się nie spodziewałem. I mamy tego zakapturzonego nadal. Kto to jest? Cholera jasna. I cesarzowa ma plan ze swoim nowiutkim synkiem, ten idealny synek teraz, tak? Swoich dawnych synów porzuciła, bo się nie nadawali dla niej na władców świata? Joshua może trochę, ale też go poświęciła? To było szalone wszystko. Co się dzieje w głowie tej durnej kobiety? Pewnie Jill nam teraz napisała? Nie. Nie mamy żadnych nowych listów. Ale nowe questy za to się pojawiły. No dobra. Idź do lazaretu. Ale to o Jill chodzi, że jej teraz nie ma? Bo teraz będę się cały czas o nią bał. Zabiła swojego ojca. Miała swój ark fabularny, gdzie teraz wiele się dla niej zmieniło. No i teraz może zostać poświęcona, czy co? Nie, proszę, nie odbierajcie nam jej. Dajcie fajne zakończenie Clive'owi. If you need help, just ask Nan. She's got a load of new stock in. Oho, nowy asortyment? Well, don't just stand there gawping. Platynowy miecz? To wygląda fajnie. Dawaj. I od razu wyposaż. Is that all? I pójdę jeszcze od razu do Blackthorna. What you need? What you want? Wow, kupiłem miecz i mógłbym tutaj od razu stworzyć platynowy miecz ulepszony. To jest dobre. No tutaj to samo. No to ulepszmy platynowy miecz. That should do you. I jeszcze raz platynowy miecz 2. Haha. A co z pasem smakobójczyni? Jeszcze mi elektrum brakuje. Tak samo przy bransolecie brakuje mi galaretowej masy. Muszę sprawdzić, gdzie to dokładnie zdobyć. Szczerze mówiąc. Dobra, zadaniami pobocznymi zaraz się zajmiemy. Chciałbym pójść do lazaretu i dowiedzieć się, co tam jest. W sumie jestem ciekaw, czy bard, obok którego przed chwilą przebiegłem, nowe piosenki śpiewa, czy cały czas to samo? Jak tam? Wszyscy zadowoleni? Jesteśmy o krok do przodu. Our man in Dalamore mentioned that you'll be pleased to know we ain't heard a peep out of the Iron Blood since you cracked their crystal. Hopefully revenge is the last thing on their minds right now. Nie mają swojego duchowego władcy, więc kto ich teraz poprowadzi? Nikt. Dokładnie. I've done what I can, but the rest is up to you. You need to start taking better care of yourself.
Jill? Understood. And thank you. The curse has spread. Make sure she rests. Nie. Fuck. Cholera. To samo, co dolegało Sidowi. If it hurts, you can tell me, you know. I'll understand. I can bear it. Jill, naprawdę nie powinna się już zamieniać w Shivę. Proszę. You shouldn't have to. Not anymore. This isn't just your struggle, Clive. It's ours. And when we see how hard you fight, it inspires us to do the same. Or would you rather we left you to save the world all on your own? No. That's not... Ignore me. Clive, where are you? No do jasnej cholery! In here. Dzięki, Gav! Nie mogłeś poczekać chwili? What's wrong? Rosaria's under attack. What? This isn't the Dalmekian army we're talking about. It's the men of the Rock from Drake's Fang. Hugo Kupka's private guard. There is in hell in Rosalith, trying to batter down the castle gates. Looking for me. Seems that way. Reckon old Hugo has finally worked out who Sid really is. Then this is just another trap. Ah, it's a trap, all right. The daddy of all fucking traps. I'm going to Rosalith. You're not serious. That's exactly what he wants you to do, Clive. Look, I don't know why Kupka harbors such a grudge against Sid. But as long as it's left to fester, our world will never know peace. He has dragged the rest of Storm into this pointless war just to find me. Besides which, I am not about to stand and watch while my home gets ground into the dirt. Hugo Kupka must die. I've lost enough friends to that man already. I don't want to lose any more. So let's go and kill the bastard. I'm coming too. After all, we're in this together. All right. Też uważam, że tak będzie najlepiej. Jak Jill będzie z nami. I should probably speak to Otto before leaving. We need to know what we're getting ourselves into. Bo jeśli Hugo celuje w Jill właśnie, to wiele zyska na tym, jak się rozdzielimy. Nie możemy się rozdzielać. Musimy cały czas mieć Jill na oku. Bo, nie oszukujmy się, jest potężna, ale Hugo Kupki nikt nie pokona oprócz Clive'a. Przecież to jest przecież reguła 1 każdego JRPG-a. My pokonujemy tych najcięższych bossów, he? Back to Rosalith then. Whatever has become of her. To takie szalone. Cesarzowa pozwala na to, by tak robił spustoszenie w Rosalith. Pozwala na to. Oni mają umowę. First he wrecked our home, now he's wrecking yours. But he's not going to get away with it this time. Ale czy naprawdę go tam spotkamy? Czy to tylko pułapka, gdzie zajmie się tym ktoś inny? No nie wiem. Też ciekawe, że oni rzeczywiście biorą pod uwagę, że inni mogą też wysłać swojego dominanta. Traktują troszeczkę dominantów jak bomby atomowe w naszym świecie. Jeżeli tamci użyją
swojej bomby, swojego dominanta, to tamci odpowiedzą swoim dominantem i będzie więcej zniszczenia niż zysku, więc jeżeli chce się wyzwolić jakąś krainę albo podbić, to nie ma zbytnio sensu to niszczyć ją wcześniej. Oh, bother. Whatever am I to do now, Clive? About what? I've 2 dresses that need stitching, but I haven't got a scrap of linen. Those girls' rags are so threadbare. It's a wonder they don't fall to pieces. And we most certainly cannot have that. A certain amount of decorum must be maintained, even here at the hideaway. You wouldn't want the poor things going without decent clothes now, would you? Musimy im załatwić porządne ubrania w takim razie. Of course not. What can I do to help? Oh, aren't you a dear? You see, I've paid for 2 bolts of cloth from the drapers in Northreach, blue and red. But they don't deliver, not to places that aren't on the map anyway, so I'll need someone to take this receipt and collect them. And you'd have this someone be me. I would. And don't let them fob you off with anything less than what I paid for. 1 bolt of blue and 1 of red. I expect them both. Kawałek tkaniny. No to ciekawe zadanie. They said they'd give us new clothes. Seems the draper was more than eager to take my coin from Karen when last she visited Northreach. But so far, all they've delivered are empty promises. I widzę, że tutaj na dole też jest jakiś quest, który możemy kontynuować. Od Nigela. Sid, I know that when we came to the hideaway, we chose to let go of our past in order that we might focus on our future. We did. Nonetheless, I was wondering if... Well, I know you are from Rosaria, and I'm in need of someone with intimate knowledge of those lands. Apparently, the duchy is home to all manner of curative herbs found nowhere else in the realm. Among them is a flower called a morganbeard that increases the potency of lesser medicines. I can't say that I've had much practice healing. My youth was spent in the Bailey. A shame. You see, the hideaway relies heavily upon medicines procured from afar. And when those shipments are late, well, it's our sick who suffer. If we could find this flower and learn to grow it here, we might save many lives. However, as you are well aware, imperial occupation has rendered the roads unsafe for those like me, untrained in the military arts. Now, I'm not asking the busiest man in the hideaway to drop everything and make the journey for me, but if you happen to be in the duchy on other business... Jak dobrze się składa, że oba questy, które mamy zrobić, są gdzieś w Rosarii, gdzie i tak zmierzamy. Tell me of these morganbeards, then. But of course, if my old tomes are to be believed, the flowers are bright yellow and as large as goblins' eyes. Oh, and they grow in the marshes of Sorrowise. If I am to propagate them here in the backyard, I will require several samples, preferably of blooms which have already gone to seed. And before I forget, I do seem to recall learning in the course of my research that their odor has the tendency to attract unsavory creatures. Nothing you cannot handle, though, I'm sure. Lek na niedobory. Morganbeards supposedly favor the dampest of climes. I would recommend you focus your search on areas of marshland. To wszystko zrobimy po drodze. Ruszajmy do Otta. I fear I may have been hasty in giving my heart to Goat. Look past his admittedly handsome visage, and he is little more than an overgrown child at heart. No, it is a man that I need. And who in the hideaway is more manly than Blackthorn? When I see him hammering away at a red-hot ingot, it's enough to turn my cheeks the same shade. Aha, więc taka jesteś. No trudno przyznać, albo trudno odmówić racji, że
No, Blackthorn jest prawdziwym mężczyzną tutaj, prawda? Ale myślę, że jest tutaj też troszeczkę więcej niż tylko on. Hej, Otto? Gov gave you the news then? We're leaving for Rosalith. But not before I know exactly what's going on. What have we heard? All sorts. Nobody was expecting the Dalmeks to open up a new front against the Empire, least of all our friends in the provinces. Reports have been rolling in from all over the place, with no two saying the same thing. I've been passing them on to Vivian, in the hope she can make sense of them. If you're set on going, you'll want to talk to her. Understood. Oczekiwałem, że będę musiał pogadać z Vivian. Vivian's got all the information you need. Just don't do anything stupid with it, alright? Co głupiego masz na przykład na myśli, co mógłbym takiego zrobić? Vivian potrzebuje update'u. Ah, if it isn't my favorite pupil. Let's see now, where did we leave? Well, this is a surprise. My lectures are rarely so well attended. You know what they say? A little knowledge, can't hurt? Ej, czyli jesteśmy teraz całą klasą. We're going to Rosalith to deal with Kupka. What's the situation there? Whoa there, Lord Rossfield. I'm sure you're champing at the bit to return to your roost. But to fully understand the present situation, one must first understand how it came to be. Let us begin with the story of Hugo Kupka, or the permanent economic advisor to the Dalmekian government, to give him his formal title. In a republic founded on commerce, there could hardly be a more influential position. It has granted him both extraordinary wealth and extraordinary power. Not that he ever wanted for the latter. Being Titan's dominant, he is also Dalmekia's last line of defense, a fact he has used to his considerable advantage. Why, he was even able to pry Drake's Fang, one of the pillars of the Republic, from Parliament's grip. And he was quick to buy the loyalty of the Fang's protectors. Today they are his faithful creatures, a private army in all but name. The self-same army that marches upon Rosarian soil as we speak. By which I mean Imperial soil, not that you need reminding of the fact. Suffice it to say, the Empire's attentions are elsewhere at present, deadlocked as it is with Dalmekia over its occupation of the Crystalline Dominion, where its legions are now gathered. Scarcely a handful of garrisons remain to secure its western provinces, and half of them left after the fall of Drake's Breath. With the threat of the Ironblood thus diminished, they had little cause to fear a maritime invasion. And so today, only a token force guards the former duchy's shores, as Kupka was quick to descry. He landed his troops on the Rosarian coast without encountering so much as a single ship. All for you, Clive. He wants your head. And so he and his men advance upon Rosalith, not to capture the province, but to draw you out. You said Kupka's forces sailed up the coast. What of Port Isolde, then? Is the city safe? Quite, according to the Guardians of the Flame. The Dalmekian fleet floated by without incident. But not without remark. When they learned Kupka's forces were making for Rosalith, our friends were quick to begin arranging the exodus of her citizens. And so the stage will soon be set for your heroic homecoming. Alas, it will be a more trying task to enter the capital than it was to leave it. Hugo's men hold Buett Bridge, despite the Imperials' repeated attempts to wrest it back from their grasp. And they were careful not to repeat the Empire's mistake in neglecting their coastal defenses. The seas around Rosalith are firmly under Dalmekian control. So tell me, pupil mine, what do you believe to be the best route to Rosalith? The north. We cross the northern border near Phoenix Gate, then take the road through Stillwind down to the capital. Hardly the quickest route, but at least we won't be spotted.
A little local knowledge goes a long way. And so must you. We'd best get a move on then. Oh, will you be going too? Aye. I've been waiting a long time to give that fucker a taste of his own medicine. I would have missed this for the world. All right. We should be on our way. Lead on. Hej, Igaf rzeczywiście ma blizny na oku. Bardzo to ciekawe. Od razu możemy wyruszyć do Rosalitu, Mimo, że mamy tutaj 2 zadania poboczne jeszcze, które chcę zrobić. Chwila. Tutaj jest matczyny kryształ Dalmeki, prawda? Dobrze, bo przez chwilę się zastanawiałem, i tu są jeszcze 2 pozostałe, że skoro teraz idziemy do Rosarii, do Rosalit, i cesarzowa współpracuje teraz z Kupką, to czy przypadkiem jednak może gra, skoro nam teraz tak wprowadza bardzo Kupkę, jakby był zaraz, że rzeczywiście go teraz załatwimy i później zajmiemy się kryształami. Nie pamiętałem, czy w Rosalit gdzieś tu w okolicy nie ma kryształu matczynnego, ale nie. Obawiałem się przez chwilę, że gra już nam nie da okazji pójść do Dalmeki, ale jednak będziemy musieli tam iść i właśnie dlatego głównie nie widzi mi się, że tutaj Kupkę pokonamy, skoro jest jeszcze to. Mamy jeszcze 3 dominantów wrogów na 3 matczynne kryształy. Jakoś będziemy musieli ich tam spotkać, co nie? Raczej żadnego z nich nie spotkamy gdzieś przypadkowo na polu bitwy, gdzieś, no tu, czy coś, tylko w trakcie misji ataku ich matczyny kryształ ich spotkamy. Chociaż kto wie, może jeden z nich nawet się do nas przyłączy, czy coś. Kto wie, czy wszyscy są wrogami. Ach, dobra. A wiecie co, te 2 zadania zakończę teraz jeszcze szybko pod koniec odcinka. Długo to nie potrwa. Żebyśmy w następnym odcinku mogli świeżo zacząć od Rosalitu. Zauważyliście swoją drogą, że Gav rzeczywiście ma blizny na oku? Let's hope the draper has Hortense's cloth. Musiało się to zdarzyć wtedy, gdy był napad Kupki na kryjówkę dawną. Might I interest you in some swansdown? Perhaps some seersucker or herringbone? Just some linen. 2 bolts. Already paid for in full. Ej, patrzcie, jak nas tutaj teraz inaczej traktują. Jako że znamie jest wypalone i zasłonione włosami. Apologies, my lord, but your items aren't here. Huh? They were due to arrive on a caravan from Bucklad, but there's been little traffic on the road these past few days. My mother thinks it might be bandits, but she always thinks it's bandits. It usually is. So I assume the caravan will be coming from the south. Yes, hopefully carrying all manner of spice and sundries. Wait, you aren't thinking of... Going to find it. That's exactly what I'm thinking. Tak będzie najszybciej. Oh, well then, be safe? Dzięki. Czyli to jednak nie twoja wina, że towar się spóźnia. You could just wait for the caravan at the Vale. I see you wear the dame's brooch. They'd welcome you, wouldn't they? Ona ma bardzo ładny strój, muszę przyznać. Bardzo ładna tkanina, bardzo ładny materiał. Szczególnie tutaj na brzuchu i przy ramionach i klatce piersiowej. Jakoś tak fajnie wygląda ten materiał. Nie wiem, naprawdę ubrania i szczególnie tekstura ubrań w tej grze jest czymś, co muszę pochwalić. Nie da się nie. Po prostu cudo. Wiesz, moja droga, może ci, Ambrosio, niedługo ubiorę ten nowy skin, żeby troszeczkę na niego popatrzeć, bo nie wiem jeszcze, jak dużo nam zostaje czasu w grze i czy w ogóle będziemy mieli jeszcze jakieś duże nowe lokacje do zwiedzania. Czy w Dalmeki na przykład też będą tylko lokacje, które będą zamknięte w sobie, czy może dadzą nam możliwość jeszcze mieć takie większe obszary do eksplorowania jak ten tutaj? Zgadywałbym, że tak, ale ostatnio mieliśmy strasznie dużo takich zamkniętych poziomów. Właśnie lokacja, w której teraz się znajdujemy, była ostatnią, Sunbreak. That damn bird's a menace.
She meant nothing by it, Safe. I swear. Co to ma znaczyć, halo? Who's gonna buy my wares now? State your animals left them in. But they're hardly damaged at all. Is there something wrong? If you're a bandit come to steal my stuff, you're gonna be sorely disappointed. And all thanks to this fool. But it was you who stepped into my path. Only after that feather-brain trampled me. I demand recompense, be it in coin or the items you carry. Refuse, and I shall report you to the garrison and see you hanged. These goods are expected in Northreach. I mean, they're not mine to give away. You wouldn't happen to be on your way from Bocklad, would you? I am, but did someone from the market send you? Please, you have to help me. I can pay whatever you ask. So the fool has protection. And coin, too. Sorry, friend, but we'll be the ones taking it. Oi! Killer! It's time to collect! I told you not to call me that. And we'd have already collected if you hadn't insisted we'd put on this little act. Bandits! As I told one of your customers, it usually is. Let's get this over with. A to zabawne. I'll deal with the burglar. You take the handsome one, killer. Stop calling me that! A to szalone. Po prostu bandyta oszust. Tylko zamiast ładnej panienki, która próbuje znaleźć kogoś, kto by ją podwiózł i wtedy atakuje, on po prostu, nie wiem, wjeżdża w wóz i zostaje taranowany i wtedy bum. A wygląda na jakiegoś bogatego gościa. Nawet fajne wdzianko miał, ten wąsaty. Jednak tylko przypominał postać, którą znaliśmy. Myślałem, że to jest ten gość, którego spotkaliśmy po drodze wtedy. Gdy pierwszy raz byliśmy w Rosarii. Ale no cóż, ten wygląda jak jakaś abominacja czy coś takiego. Jak ta gruba wiedźma z tych 3 wiedźm z krzybuchowych moczarów w Wiedźminie Trójce. Ale strój tego bandyty, obu bandytów jest fajny. Ten tutaj ma tą czerwoną chustę i tą maskę, co też ma właśnie fajną teksturę, a tamten drugi to takie futerko przy ramionach. Przy każdej postaci można jakąś fajną część wdzianka zauważyć. Przy tym gościu, któremu pomagamy, też ten jego brązowy szal ma ładną teksturę. Długo jeszcze tak... Co wykończymy najpierw? Ciebie? Czy... twój pasek wytrzymałości? To było teraz żałosne. No, w końcu! Bierz go, Torgal! Torgal, gryź! Gdzie jest Torgal? Tu jest Torgal, gryzie. Salto nawet robi właśnie. I po nim. A co, tamten drugi został załatwiony? Nawet go nie dotknąłem. Czy może on wycofał się jednak z walki? A tylko krzyczał, że hej, hej! Ja się zajmę tym drugim. All right. You made your point. Killer my ass. Killer my ass. No, thankfully. He seemed intent on letting the bandit do his dirty work for him, and he would have succeeded had the great lender not sent you. My shipment is safe, and my livelihood with it. You must allow me to reward you. We can speak of that once you're safe in Northreach. I'll accompany you there. So you and my mother were right. It is always bandits. And were it not for the kindness of our free sword here, you'd be buying your order back from them at twice the price. Now, if you don't mind, I have a pressing appointment at the Vale before my return to Bocklad. Farewell. Ha, ja już wiem, jaki to interes. Baw się dobrze. Oh, I almost forgot. I suppose you'll be wanting your linen. You'll be happy to know both bolts arrived safely along with the rest of the delivery.
I've also added a few extra lengths of our finest fabrics to the bundle. Free of charge. Dzięki. Are you sure? My mother would insist. It's the least we can do for the man who saved our shipment. That's that done then. Now it's back to Hortense with her cloth. I koniec końców się There opłacało. was a time when cloth like that would have commanded a king's ransom. But now all the nobles have moved south and there's no one left to buy it. Dobra, to ruszamy po questa numer 2 do zajazdu Marfy. No to teraz mamy jeszcze troszeczkę dłuższą drogę do celu. A tutaj teraz cały czas jest mgła. Czy nie możemy zmienić pogody na lepszą, żeby było troszeczkę weselej czy coś? Bo muzyka jest. Jeżeli będzie teraz ta sama muzyka co ostatnim razem. Ta, muzyka dokładnie ta sama. Marshes near the Abbey are certainly damp. Let's see if they're damp enough for Morgan beards. Gobliński ogrodnik. Thanks, girl. O Boże. Ciekaw jestem, jak po angielsku się nazywali w takim razie. Ogrodnik, kurde, ogrodnik! I śmierć! No. Końcówkę walki wam wyciąłem, bo troszeczkę dłużyło się to. A przecież znamy tych przeciwników już. No to czas na zbieranie kwiatków. Bright yellow. These are our Morgan beards, all right. Well, I've gone to this much trouble. Might as well gather as many as I can. There's something familiar about this scent. It reminds me of home. No w końcu jesteśmy w Rosarii, prawda? Hopefully this will be enough. I've had my fill of goblins. Czy w okolicach Rozalitu takie kwiaty właśnie rosły? No to w sumie możemy od razu wracać do kryjówki. No to najpierw oddajmy tkaninę. Clive, sorry again for sending you all that way. But you did get my order, didn't you? Don't worry. I have it. I believe this will more than satisfy your needs. I dobrze, że poszliśmy, bo bez nas, no, nie byłoby tej dostawy. Let's see here. One bolt of red, one bolt of blue. What's this? I don't recall ordering any silk or velvet or... Is this gold work? Krieger's ghost. If that devilet of a draper expects me to pay for these... You needn't worry on that score, Hortense. They were a gift. For services rendered. I can always return them if you like. Oh, no. Oh, there's no need to be hasty now, Clive. I'm sure I can put all three to good use. Speaking of which one's most to your liking? I don't know. Haftowane czarne płótno, biały jedwab z kontynentu, drogi czerwony jedwab. Co lubię z tych rzeczy najbardziej? Co by mi się podobało na Jill? Czerwony? This one, I suppose. I've a mind to give a piece to Jill. Did you know she's quite the little seamstress? I know needlecraft was amongst her lessons at the castle. Her lessons? Oh, that's right. The two of you were raised together in Rosalith, weren't you? Not quite together, but... A, wiedziałem. When my father put down the uprising in the Northern Territories, Jill was taken as a ward to ensure that her father, the Silvermane, would keep the peace. She's an honest-to-goodness princess then, isn't she? I could tell, you know. Some people just have that air about them. Not many round here, mind. I'd offered to sew her something that might better suit her station. But she'd most likely turn me down, as she always does. Tell me not to waste the fabric when it's better used on the children. Don't take it the wrong way. She certainly seems to be attached to the last outfit you made her. Oh, sometimes I think she never takes it off. Or perhaps she'll make something for herself with your gift. Either way, I'm sure she won't turn it down. We'll see, I suppose. Ściąga go, dzisiaj widzieliśmy. Ten swój kubraczek, który zawsze ma. Widzicie, kurczę? Taki poboczny questsiak o tkaninie, a i tak dowiedzieliśmy się czegoś o naszych głównych postaciach, czyli to tak było. Jak Jill się dostała do nas. It makes me proud to see her wearing my dress. I only wish she'd let me make her more.
To co, Jill, jakąś tam suknię ubierzesz, czy co? Czerwoną było fajnie? This is our chance, Clive. To put an end to Kupka's madness once and for all. No to później. Może myślicie, że wcale aż tak bardzo Jill do twarzy nie byłoby wyczerwieni z powodu koloru jej włosów, ale wyobraźcie to sobie. Oczywiście, żeby pasowało. We're doing this together, all right? I want that bastard dead just as much as you do. No miejmy nadzieję, skoro i tak po niego idziemy, to byłoby najlepiej jak najszybciej się go pozbyć, by no Jill nam nie skrzywdził. Ciekaw jestem, co wyjdzie z tej tkaniny. Czy coś jednak zostanie zrobione jako quest kontynuujący, czy coś później, za może 1-2 misje. I oddajmy tutaj jeszcze roślinki Nigelowi. It is rare that we see you so often in the backyard, Sid. What brings you to the gardens? Proszę bardzo. Zebrałem specjalnie dla ciebie. I found your flowers. Yes, wonderful. These are almost identical to the plates in my tome. Did you have any trouble locating them? Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me of my childhood somehow. I don't remember these flowers specifically, but we must have grown them in the castle garden. If the petals are meant to improve the effectiveness of medicines, it's possible that the court physicers grew them for the tinctures and treatments they made my brother. If the ducal healers were convinced of their properties, that is all the more reason to begin growing our own supply here. Oh, allow me to use some of the flowers you brought me to make something that might aid you on your travels. I need only a moment to extract the essence from the petals. No tak, był przecież ten duży ogród w Rosarii, w stolicy. Mieliśmy to w pierwszej misji, gdzie graliśmy jako młody Clive. And here we are. A phial of pure Morganbeard extract. A single drop added to any one of your restoratives will increase its potency. At least I hope it will. W każdym najmniejszym zadaniu dostajemy jakieś informacje o postaciach. Tak jak przed chwilą. Teraz tutaj o Clive'ie, o jego przeszłości, o Joshu i... Skuteczność przedmiotów jednorazowych zwiększona. Ej! I patrzcie, nawet zwiększyliśmy leczenie, które zaraz będę musiał napełnić. Moc mikstur. Zdobyto fiołkę ekstraktu z brodawca, która od teraz zwiększa efektywność większości przedmiotów jednorazowych. Zarówno mikstury lecznicze, jak i silne mikstury lecznicze przywracają teraz więcej punktów życia, zaś toniki siły kamiennej skóry i walecznego serca działają dłużej. No to pięknie. Dobrze ludzie, powiedziałbym, że tutaj trzeba zakończyć odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków. Wtedy macie zawsze coś do roboty, a my słyszymy się w następnym odcinku, gdzie wyruszamy do Rosalitu. Może w końcu spotkamy naszą matkę, tą wiedźmę. Cześć, na razie.